Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym webinarze Improvement Factory poświęconym cyfryzacji procesów przemysłowych. W trakcie dzisiejszego spotkania zaprezentujemy możliwości oprogramowania klasy APS, czyli Advanced Planning and Scheduling, w optymalnym zarządzaniu zasobami i materiałami. Nazywam się Artur Masłowski, a wraz ze mną webinar poprowadzi Krzysztof Kolonko. Dzień dobry. Największą część dzisiejszego spotkania zajmie pokaz użycia oprogramowania APS z zaakcentowaniem tych funkcjonalności, które służą bieżącej kontroli nad wykorzystaniem wydajności zasobów produkcyjnych i z jednoczesnym zarządzaniem dostępnością materiałów. Aby ułatwić zrozumienie pokazu, na początek wprowadzimy Państwa w tematykę i założenia modelu, jakiego użyjemy w czasie części demonstracyjnej. Na końcu odpowiemy na Państwa pytania. Możliwość zadawania pytań mają Państwo w trakcie trwania całego webinaru. W tym celu prosimy o wpisywanie pytań na czacie i zakończanie ich znakiem zapytania. Ja tą informację umieszczę też na czacie dla osób, które dołączą później. Po zakończeniu webinaru prosimy o niezamykanie okna webinaru, gdyż czeka na Państwa krótka ankieta, o której wypełnienie serdecznie prosimy. Ankieta składa się tylko z 3 pytań, na których odpowiedzenie może zająć Państwu mniej niż 1 minutę, a nam pozwoli to udoskonalać kolejne wydarzenia. Celem planowania i harmonogramowania jest oczywiście umożliwienie przedsiębiorstwu terminowej realizacji zamówień jego klientów przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu zasobów produkcyjnych oraz efektywnym gospodarowaniu materiałami i zapasami. Jest to jednak bardzo złożone zagadnienie. Przypomnę za poprzednimi webinarami, że mając już tylko jedną maszynę i 15 zleceń produkcyjnych, mamy 15 silnia permutacji, czyli 1,3 biliona możliwych kolejności ułożenia zleceń, tych 15 zleceń. Natomiast w firmach mamy najczęściej znacznie bardziej złożoną sytuację niż 15 zleceń na jednej maszynie. W rzeczywistości musimy brać pod uwagę zamówienia klientów, zarówno te jeszcze niezrealizowane, nowe, a najlepiej także i te przewidywane w bliższej lub dalszej przyszłości. Pod kątem zaplanowania realizacji tych zamówień musimy oczywiście uwzględniać z jednej strony stany magazynowe naszych wyrobów gotowych i półwyrobów oraz stany magazynowe i czasy dostaw surowców i materiałów, a jednocześnie z drugiej strony musimy brać pod uwagę aktualną dostępność i wydajność maszyn oraz bieżącą dostępność pracowników. Ze względu na złożoność tego zadania planiści niewyposażeni w narzędzia klasy APS zmuszeni są do przyjmowania znaczących uproszczeń w uwzględnianych zależnościach i danych. W tym nie są najczęściej też w stanie jednocześnie optymalizować wykorzystania zasobów produkcyjnych i materiałów. Skutkuje to najczęściej harmonogramem nieoptymalnym pod kątem wywiązania się z terminów dostaw do klientów, czasu trwania przezbrojeń czy stopnia wykorzystania zasobów produkcyjnych. Harmonogram też nie jest najczęściej zoptymalizowany także pod kątem poziomu stanów magazynowych, zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych. W ten sposób mamy niestety często w firmach do czynienia z sytuacją planowania efektywności zasobów wartych miliony z użyciem nieefektywnego pod tym kątem narzędzia, jakim jest najczęściej arkusz kalkulacyjny w połączeniu z systemem ERP. Zachęcam Państwa do zastanowienia się nad tym, ile Państwa kosztuje nieproduktywny czas Państwa najcenniejszych zasobów produkcyjnych. Mam na myśli czas trwania nadmiarowych przezbrojeń, czy czas postojów wywołanych brakiem zaplanowanej pracy lub niedotarciem na właściwy moment surowca, materiału od dostawcy albo półproduktu z poprzedniego etapu produkcji. Czy wiedzą Państwo, czy aktualne stany magazynowe Państwa półproduktów i wyrobów gotowych oraz surowców i materiałów nie są przewymiarowane albo może w niektórych sytuacjach niedostateczne? W dzisiejszym spotkaniu chcemy pokazać, w jaki sposób narzędzie APS umożliwia bardzo szybkie generowanie harmonogramów produkcji, które dynamicznie reagują zarówno na ograniczenia zasobowe, jak i wymagania materiałowe oraz umożliwiają ich bieżące analizowanie i kontrolowanie. Pokaz przeprowadzimy z użyciem oprogramowania Planet Together APS, którego jesteśmy dystrybutorem w Polsce. Aby pokaz był dla Państwa czytelny, na kolejnych slajdach przybliżę Państwu model zakładu zaimplementowany w tym oprogramowaniu. Nasz modelowy zakład produkuje 2 wyroby gotowe, FG00 i FG001, do wytworzenia których używa surowca RM00, z którego w ramach procesu powstaje także półprodukt SA000. Model opiera się o 4 maszyny podzielone między 2 wydziały.
oraz wymaga, aby harmonogram uwzględniał, że przy produkcji półproduktu SA000 wymagana jest obecność jednego z 2 specjalistów. Zamodelowany popyt ze strony klientów zakładu wynosi 100 sztuk na tydzień dla każdego z produktów przez 10 tygodni. Stany magazynowe obu produktów wynoszą 0. Zaprezentujemy Państwu też możliwość porównywania ze sobą wielu harmonogramów. W tym celu posłużymy się 2 scenariuszami w oprogramowaniu, różniącymi się stanami początkowymi surowca RM00 w magazynie. W jednym z nich będziemy mieli 300 jednostek surowca, a w drugim 1000. Czas dostawy surowca RM00 w obu przypadkach, w obu tych scenariuszach wynosi 7 dni od momentu zamówienia. Przejdźmy zatem do pokazu demo, który przeprowadzi Krzysztof Kolonko z moją do niego narracją, z moim komentarzem. Krzysiek, proszę o przejęcie ekranu. Widzimy wykres Gantt w oprogramowaniu Planet Together APS. Po lewej stronie są zasoby produkcyjne, o których mówiłem, czyli w wydziale pierwszym 2 maszyny i zespół 2 specjalistów i w wydziale drugim 2 kolejne maszyny. Po prawej stronie od zasobów mamy oś czasu, na której będą prezentowane zadania, jakie zaharmonogramujemy dla tych zasobów. Na razie wykres jest pusty. Planista może w oprogramowaniu, kiedy jest skonfigurowane, za pomocą jednego kliknięcia wygenerować od razu zadania dla maszyn uwzględniające zarówno ich dostępność, wydajność, jak i wygenerować zapotrzebowania materiałowe, których można użyć do złożenia zamówień do naszych dostawców. Dla celów pokazowych, żeby pokazać możliwości analityczne, my przeprowadzimy te zadanie w 2 krokach. W tym momencie nie mamy ani zamówień, ani zleceń dla naszych zasobów i to widać właśnie na wykresie Gantt, a także widać w zakładce Jobs, do której będziemy jeszcze wracać, jest ona pusta i nie mamy naszych zamówień zakupowych do naszych dostawców, co widać na zakładce Purchase Orders. Planista może zacząć analizowanie sytuacji od przejrzenia stanów magazynowych i ma do dyspozycji w oprogramowaniu zakładkę magazyn, Inventory Plan i tam może zobaczyć, że stany magazynowe, jak wyglądają stany magazynowe produktów względem oczekiwań. Popyt, tak jak powiedziałem, mamy zdefiniowany w postaci cotygodniowych zamówień na każdy z produktów w ilości 100 sztuk. I teraz jak klikniemy na produkt FG00, u góry widzimy listę materiałów, produktów, których stany magazynowe śledzimy. Są na niej zarówno produkty końcowe, jak i półprodukty i surowce. Jeżeli wybierzemy sobie właśnie pierwszy z naszych produktów FG00, to możemy zobaczyć zarówno w postaci tabelarycznej pod spodem, jak i w postaci wykresu, że w wyniku tego, że jest zapotrzebowanie, które, tak jak powiedzieliśmy, ono jest co tydzień w ilości 100 sztuk, od stanu magazynowego początkowego 0, stan magazynowy w wyniku tego zapotrzebowania schodzi w przypadku produktu FG00, jak i produktu FG01 do minus 1000. W postaci tabelarycznej, tutaj wybierając różne okresy czasowe, można to właśnie obserwować. Tu teraz widzimy to z rozdzielczością każdego dnia, można przełączyć sobie na rozdzielczość tygodniową i obserwować, jak te zapotrzebowania kształtują nasze poziomy magazynowe. Jeżeli klikniemy sobie na nasz surowiec RM00, to tutaj znajdujemy potwierdzenie, że w tym scenariuszu, od którego zaczynamy, na magazynie mamy jego 300 jednostek. Pierwszy krok, jaki planista może zrobić po rozpoznaniu tej sytuacji, to wygenerowanie harmonogramu, jeszcze bez generowania zamówień zakupowych. Więc teraz po wygenerowaniu harmonogramu widzimy jego efekt już na Gancie. Jest to harmonogram, w którym system APS uwzględnił zapotrzebowania, uwzględnił stany magazynowe naszych produktów gotowych i półwyrobów, akurat tutaj w tym scenariuszu były 0, uwzględnił marszruty naszych produktów, czyli produktów gotowych i półwyrobów, jeżeli muszą powstać, zderzył to z dostępnością i wydajnością naszych zasobów produkcyjnych
wziął pod uwagę listy materiałowe naszych produktów i zderzył je ze stanami magazynowymi naszych materiałów i surowców, a także z czasami ich dostaw, oraz wziął pod uwagę wszystkie inne czynniki, jakie wskazaliśmy, a które wpływają na konieczność wystąpienia przezbrojeń, czyszczeń czy innych czynności okołoprodukcyjnych. Takich jest bardzo wiele możliwości wpływania na taki harmonogram. Tu, Krzyk, możesz pokazać w oprogramowaniu Plan Together APS jest 58 czynników optymalizacyjnych, za pomocą których możemy wpływać na kształt harmonogramu, decydując, że w jednej wersji bardziej będziemy promować na przykład terminowość realizacji zamówień, a w innej wersji harmonogramu, ustawiając inne wagi dla tych 58 wskaźników, będziemy na przykład minimalizować koszty przezbrojeń. System APS bierze te wszystkie elementy, o których przed chwilą powiedziałem, jednocześnie pod uwagę. Możemy wrócić do wykresu Gantt. I chciałem tutaj też zaznaczyć, że ten model pokazowy jest bardzo prosty dla zwiększenia czytelności pokazu, a w przypadku Plan Together APS równie sprawnie będzie system działał przy znacznie większej ilości zarówno zasobów produkcyjnych, wyrobów gotowych, półproduktów, surowców, materiałów, jak i zamówień klientów. Liczebność każdego z tych elementów może sięgać setek, a nawet tysięcy, a czas generowania harmonogramu będzie wtedy nadal liczony w sekundach czy pojedynczych minutach. Gantt zawiera też szereg użytecznych informacji, z których może korzystać planista. Te informacje są konfigurowalne zarówno pod kątem liczby tych pól, które widać w każdym tym prostokącie, tak, który jest wyświetlony w postaci na wykresie Gantt. Można zmieniać, ile tych pasków kolorowych może być i co one mogą zawierać. Tutaj, Krzysiek, jakbyś pokazał opcję Display Settings. I tutaj za pomocą tych ustawień jest możliwość włączania i wyłączania wielu segmentów informacji, które w danym momencie są potrzebne planiście do analizy. My wybraliśmy tutaj taki zestaw, który jest w tym scenariuszu najbardziej przydatny. Mógłbyśmy wrócić do Gantt. Teraz górny pasek, ten największy kolorowy, pokazuje stan zlecenia, jeżeli chodzi o terminowość realizacji. Kolory inne niż niebieskie oznaczają problemy. Będziemy to jeszcze wyjaśniać bardziej szczegółowo w dalszej części, ale w tym momencie można zauważyć, że są dwa dominujące kolory, bardziej czerwony i bardziej fioletowy. Te czerwone są związane z ograniczeniami naszych zdolności produkcyjnych, czyli nie jesteśmy w stanie wyprodukować wystarczającej ilości produktów na czas wymagany zamówieniami naszych klientów. Rozwiązaniem byłoby zwiększenie zasobów produkcyjnych, czyli jeżeli mielibyśmy większe zasoby produkcyjne, no to byśmy zdążyli, lub jeżeli klienci by zamówili tą oczekiwaną liczbę produktów na późniejsze terminy. Kolory fioletowe oznaczają ograniczenia materiałowe. To znaczy, że te zlecenie mogłoby być wykonane wcześniej, ale niestety nie będzie dla niego dostępny materiał. I jest potwierdzenie tego, mamy też za pomocą tych pasków, które są pod spodem w tych prostokątach, tych mniejszych. Żółte oznaczają materiały, które są dostępne na magazynie, zielone materiały, które są zaplanowane, czyli będą wynikały z wykonania poprzednich operacji albo wynikają z jakiegoś źródła, które jest pewne i które zaspokoi zapotrzebowanie wykonania tego zlecenia. Paski takie czerwone oznaczają zlecenia, dla których materiał może być zapewniony poprzez zamówienie od dostawcy, ale w tym momencie to zamówienie jeszcze do tego dostawcy nie zostało złożone, więc harmonogram pokazuje, że źródło tego materiału jest niepewne i stąd ten opis Material Source Unknown. W harmonogramie możemy zacząć analizę, dalsze kroki, przełączając się właśnie na inwentory. I teraz sytuacja nam się zmieniła. Jeżeli zobaczymy na właśnie nasze produkty gotowe, czyli FG00 i FG001, to po wygenerowaniu harmonogramu, wcześniej mieliśmy, te wykresy pokazywały nam, że
FG00 i FG001 schodziły od 0 do minus 1000 jednostek. W tym momencie, dzięki temu, że mamy harmonogram produkcji i zaplanowaną produkcję tych jednostek, widać, że te jednostki zostaną wyprodukowane w ilości takiej, jakie wymaga tego zamówienia od klientów, czyli FG00 i FG001 w ilości każdy 1000 sztuk, ale z wykresów i z tabelki, którą widać pod spodem, widać czerwone pola, to znaczy, że nie wszystkie zapotrzebowania zostaną zaspokojone na czas. Możesz przełączyć jeszcze krzyk na FG01, żeby pokazać też tam sytuację, jak wygląda. W obu wypadkach przez pewien okres nie nadążamy z tempem produkcji, aby zaspokoić wymagania klientów. Te opóźnienia mogą wynikać albo z naszych za małych zdolności produkcyjnych, albo właśnie z niedostępności materiałów i teraz pokażemy, jak planista może to przeanalizować. Jeżeli przełączymy się na zakładkę Jobs i wybierzemy w niej przygotowany filtr Late Jobs, to tutaj mamy odfiltrowane te zlecenia produkcyjne, które są opóźnione w naszym harmonogramie. Widać, że mamy 5 opóźnionych operacji w 2 głównych kategoriach. Pierwsze 2 opisane jako capacity są to opóźnienia wynikające właśnie z braku naszych zdolności produkcyjnych na wymagany czas. Jedno z nich dotyczy produkcji produktu gotowego FG01, drugie półproduktu SA00, to są te 2 pierwsze linijki w tej tabelce, czyli tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, daty wymaganej dostawy są zbyt krótkie, abyśmy zdążyli wyprodukować te produkty i półprodukty na czas. Jeżeli mielibyśmy większe zasoby produkcyjne lub daty byłyby odsunięte w czasie, to wtedy te 2 zlecenia mogłyby być, nie byłyby tutaj wylistowane na tej liście. Kolejne 3 w tabelce zlecenia produkcyjne, one są opóźnione z powodu braku materiałów na wymagany czas. Pierwszy z nich, ten w trzecim wierszu, jest to konsekwencja opóźnienia jednego z tych zleceń, po które wspomniałem powyżej, czyli ponieważ się opóźni zlecenie, jedno z tych zleceń powyżej, nie wyprodukuje na wymagany czas półproduktu, który jest potrzebne dla zlecenia wylistowanego w pozycji 3, stąd ono też będzie opóźnione, ale z kategorii wskazane jako opóźnienie z powodu braku materiałowego. Kolejne 2 zlecenia na liście końcowe w tej tabelce są wywołane brakiem surowca RM00 na czas, tak jak widać jest to tutaj wskazane w opisie. Tabelka ma wiele możliwości wyświetlania różnych informacji. Tutaj wybraliśmy tylko kilka z dostępnych kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset parametrów, które kalkuluje w tle APS i które można w różnych sytuacjach używać. W kolumnach widać oprócz informacji o tym, jakiego rodzaju produktu gotowego czy półproduktu dotyczy opóźnienie i w jakiej ilości. Okrzyk tutaj pokazuje właśnie możliwość wybierania różnych dodatkowych kolumn, które zawierają różne informacje, które może analizować planista. To my wyświetliliśmy tutaj informację o tym, kiedy jest zaplanowany w harmonogramie start takiego zlecenia. Poczekam, aż zniknie okienko, które zasłania te kolumny, które chciałem przedstawić. Kiedy jest zaplanowany start takiego zlecenia, kiedy ono ma się zakończyć. W kolumnie Need Date Time jest wskazany czas, na jaki było wymagane wyprodukowanie tego zlecenia przez klienta. No i w kolumnie Lateness jest wskazane opóźnienie względem tego, kiedy my skończymy realizację zgodnie z harmonogramem, a kiedy byłoby to wymagane ze strony klienta. Tutaj posługujemy się w tym demo wersją angielską, ale jest też dostępna wersja polska interfejsu. Nie jest jeszcze jej tłumaczenie skończone, dlatego też używamy dzisiaj wersji angielskiej. Jeżeli przełączymy się na filtr Late Jobs FG, to możemy też zobaczyć ilość jednostek
samego produktu gotowego, jaki jest opóźniony. Oczywiście tutaj przy tym prostym modelu, gdzie jest niewiele tych zleceń i niewiele produktów, to można zobaczyć, już było zobaczyć w tej poprzedniej analizie, ale takie filtrowanie po właśnie takich filtrach, czy po dodatkowych możliwościach, jakie dają tutaj kolumny tych tabelek, daje możliwość dotarcia do potrzebnych informacji planiście. Tak? I tutaj widać, że suma na dole pod kolumną quantity pokazuje, że będziemy mieli opóźnionych 400 jednostek produktu gotowego w tym scenariuszu. Więc te informacje, które pokazuje tabelka, można też śledzić w postaci wykresów, zmieniając ich rozdzielczość od godzinowej do rocznej i większej, żeby podsumowywać sobie pewne informacje i patrzeć z rozdzielczością godzinową czy dzienną właśnie na te informacje, które nas interesują. Planista może też dalej przeanalizować sytuację materiałową, przełączając się na zakładkę Material Board. I teraz, jeżeli wybierze filtr Shortages Late Inside Lead Time, to jest już gotowy filtr, który wskaże tylko te zlecenia produkcyjne, które są opóźnione z powodów stricte związanych z zamówieniami naszych surowców i materiałów. Tak, i tutaj mamy potwierdzenie też, co przed chwilą widzieliśmy w zakładce Jobs, że mamy dwa zlecenia, które są opóźnione w związku z brakiem surowca. W tej analizie możemy zobaczyć też najwcześniejszą datę, jest w kolumnie Areas OPP GIT Start. To jest najwcześniejszy czas, w jakim mogłoby to zlecenie być wystartowane w tym harmonogramie, gdyby nie było braków materiałowych. Ze względu na braki materiałowe i przy uwzględnieniu lead time'u, który w naszym wypadku wynosi 7 dni, są momenty, w których te zlecenia mogą być umieszczone w harmonogramie, czyli jeżeli w momencie właśnie generowania harmonogramu planista przekaże zlecenie na zamówienie tych surowców i surowce przyjdą do zakładu zgodnie z czasem dostawy, zgodnie z lead time, to ten harmonogram, który teraz wygenerowaliśmy, będzie realizowalny. Przeanalizujmy teraz całościowo, jakich zakupów surowca, w jakiej ilości powinniśmy dokonać surowca RM00, żeby zaspokoić całość zapotrzebowania, całego harmonogramu, nie tylko tych dwóch opóźnionych zleceń. Przełączmy się z powrotem do zakładki Inwentory i tam po zaznaczeniu surowca RM00 widzimy, że mamy jego stan magazynowy 300 jednostek w tym scenariuszu, tak jak mówiliśmy, i w tabelce zarówno w tej pierwszej, jak i w drugiej i na wykresie widać, że mamy brak w ilości 1700 jednostek surowca i mamy dokładnie zaproponowany rozkład zapotrzebowań tego surowca, czyli w których momentach powinien on być dostarczony, żeby zaspokoić potrzeby tego harmonogramu, który został wygenerowany przez planistę. Planista w tym momencie może wygenerować właśnie zamówienia zakupowe. To przed tym przełączmy się jeszcze na widok Ganta, żeby przypomnieć sobie, jak on wygląda przed wygenerowaniem zamówień zakupowych na surowiec. Nadal mamy tutaj właśnie te paski na dole materiałowe, są czerwone dla zasobów DEP1, RES1 i dla zasobów DEP1, RES2, czyli tych dwóch pierwszych zasobów w wykresie Gantt, czyli pokazują, że te zlecenia mogą być zrealizowane w tym czasie, jeżeli zostanie na nie złożone zamówienie. One zostały tutaj umieszczone z uwzględnieniem tego lead time'u. No i też widać po tych przerwach, które mamy w harmonogramie, tej wolnej przestrzeni w zasobach, tych dwóch pierwszych zasobach, że no mamy tutaj właśnie ten problem z opóźnieniem realizacji tych zleceń z powodów tego, że musimy czekać na surowiec, na jego dostawę przez 7 dni, a ten surowiec, który mamy na magazynie, nie wystarczy do realizacji o czasie wszystkich zleceń. Więc teraz planista może, jeżeli potwierdza, że ten harmonogram chce realizować, może złożyć zamówienia, wygenerować zamówienia zakupowe. Takie zamówienia stanowią informację, która jest wysyłana do systemu ERP, MRP, do działów zakupów i tam
zamieniana w zamówienia do dostawców. Jeżeli zgodnie z tymi zamówieniami surowce, materiały spłyną do zakładu, to ten harmonogram, który tu widzimy, zostanie zrealizowany. Jak widać, zmieniły się nam kolory w tych pierwszych 2 wierszach i opisy, czyli z opisu, że źródło materiału jest nieznane, po wygenerowaniu zleceń zakupowych opis zmienił się także, że materiał jest dla tych zleceń zaplanowany. Oczywiście to nie zmieniło nam tej sytuacji, którą wcześniej mieliśmy, to znaczy zlecenia zostały na tym samym miejscu, bo harmonogram już uwzględniał, że surowiec dotrze do nas po 7 dniach, więc w harmonogramie dalej mamy opóźnienia związane z brakiem wystarczającej ilości surowców na magazynie. Jeżeli przełączymy się na zakładkę Purchase Orders, to zobaczymy tam właśnie dokładnie wskazane momenty, na które powinny docierać do nas kolejne partie surowca. One są tutaj pokazane z rozdzielczością dokładnie na moment, na którym potrzebuje tego surowca harmonogram. Do strategii działu zakupów zależy to, czy ona będzie realizowana to z taką rozdzielczością, czy te zakupy zostaną połączone w jakieś inne partie, to zależy od strategii zakupowych, negocjacji i możliwości magazynowania surowców. Realizując to według tej rozpiski, będziemy dostarczać surowiec w momentach, w których dokładnie potrzebuje harmonogram. Na dole to, co teraz zasłania Krzysiek, ten pasek, jest podsumowanie liczby surowca, który jest potrzebny. W tym wypadku mamy tylko jeden RM00, ale dla każdego z surowców można też tutaj zobaczyć, w jakiej ilości dla tego harmonogramu potrzebujemy takiego surowca zamówić. Inne możliwości analityczne, które ma planista dla tak wygenerowanego harmonogramu, możemy się przełączyć do zakładki Material Board jeszcze raz. Jeżeli tam włączymy sobie podgląd wszystkich materiałów i odfiltrujemy go do naszego surowca RM00, to zobaczymy momenty, w których każda z tych partii materiału będzie użyta u nas na produkcji i na jakim zasobie i do produkcji której partii naszego półproduktu lub wyrobu gotowego. Ok, to już Krzysiek zdążył to zrobić, czyli odfiltrował na zakładce Materials do naszego surowca RM00. Tutaj mamy listę wszystkich momentów użyć naszego surowca. Na dole możemy to analizować w różnych okresach godzinnych, dniowych, tygodniowych, miesięcznych, bo w ten sam sposób, który tutaj Państwo teraz widzą, można generować harmonogram na najbliższy tydzień, 2 tygodnie, miesiąc, jak i na pół roku czy rok, wpisując oprócz tych zamówień, które mamy już od klientów, czy zamówień wynikających z długofalowych kontraktów, również nasze forecasty. Są do tego narzędzia, które umożliwiają wprowadzenie takich forecastów do systemu i wygenerowanie na tej samej zasadzie, którą teraz widzieliśmy, długofalowego planu i sprawdzenia tych wszystkich naszych zapotrzebowań, jeżeli chodzi o materiały czy wydajność zasobów w długim terminie. Robi się to dokładnie w ten sam sposób. Różnica jest tylko taka, na jaki okres zadamy właśnie naszemu systemowi APS do przekalkulowania popyt, tak? Czy to będą zamówienia na najbliższy tydzień, czy to będą zamówienia i przewidywania zamówień na najbliższy rok, czy inny okres. Tutaj właśnie tą analizę na wykresach można zmieniać sobie rozdzielczość tej analizy, podsumowując na przykład w okresie rocznym, patrząc jak w kolejnych tygodniach czy miesiącach będziemy potrzebować konkretnych surowców do realizacji przewidywanych naszych zamówień. Jeżeli przełączymy się na zakładkę Capacity Board, tam możemy przeanalizować z kolei, tutaj mieliśmy głównie analizę związaną z materiałami, surowcami, teraz możemy się przełączyć na analizy związane z wykorzystaniem zasobów i z ich efektywnością produkcji. Wybierając Resource Production Plan i zaznaczając sobie kolejne nasze zasoby produkcyjne, na dole będziemy otrzymywać
dole będziemy otrzymywać efekty ich pracy w podsumowanych jednostkach w okresach, które sobie wybierzemy. Ale tak, tutaj widzimy na przykład, jest zaznaczone w tym momencie maszyna druga na wydziale pierwszym i w tabelce pod spodem mamy mamy wybrany okres tygodniowy, można tam wybrać inny, ale nie będziemy tego teraz zmieniać. I ta maszyna będzie zajmowała się w tym okresie planistycznym, który tutaj rozważamy, produkcją jednostek naszego półproduktu SA00, FG01 i w konkretnych okresach, czy tygodniowych, dniowych, czy kwartalnych, miesięcznych, można śledzić, ile tych danych jednostek wyprodukuje i tak samo dla wszystkich zasobów. Podobne informacje możemy też wyświetlać w postaci wykresów, jeżeli przełączymy się na wykres Resource Units Chart. Teraz jeżeli ustawimy sobie wykres na rozdzielczość tygodniową, można zaznaczyć wszystkie zasoby też produkcyjne, to wtedy na wykresie widzimy, ile jednostek każdy z naszych zasobów w określonym, wybranym przez nas czasie i w określonym pakiecie czasowym produkuje. Tak? W tym momencie mamy okres od końca października do 1 stycznia i tygodniowe podsumowanie produkcji na każdym z zasobów. Zarówno ten okres, odkąd dokąd przyglądamy się tej produkcji, jak i rozdzielczość, czy to rozdzielczość jest godzinowa, dniowa, tygodniowa, dwutygodniowa, też podlega zmianom i można to śledzić na wykresie. Jeżeli przełączymy się na wykres Resource Utilization Chart, tam możemy sprawdzić, jak efektywnie wykorzystujemy nasze zasoby w czasie. Może Krzysiek przełącz najpierw na wykres procentowy. I tutaj widzimy procentowe użycie naszych zasobów względem ich nominalnego czasu. I tutaj znów w okresie, w którym chcemy, od kiedy do kiedy i jaki okres ma być podsumowania tego wykorzystania, możemy sprawdzać, jak obciążony jest zasób względem jego nominalnej dostępności, czy wykorzystujemy 100% zasobu, czy nie. No i na tej podstawie możemy też podejmować dalsze decyzje. Tą samą informację możemy też wyświetlić w godzinach. Ona się już wyświetlała na początku, jak Krzysiek uruchomił ten wykres, ale był w innej skali. Teraz przełączmy, żeby to jeszcze raz zobaczyć. I tutaj ta sama informacja o wykorzystaniu zasobów, ale jeżeli chodzi o godziny, w tym wypadku na tym wykresie widzimy wykorzystanie w ciągu i liczbę godzin zajętości danego zasobu w okresach tygodniowych. Jest jeszcze szereg takich analiz, z których można wyciągać różne informacje. Jeżeli jesteśmy zainteresowani bardziej analizą pod kątem przezbrojeń, to możemy też wyłuskiwać informacje na temat czasów przezbrojeń w takim harmonogramie, jeżeli chodzi o ilość godzin, które spędzamy na przezbrojeniach dla wszystkich zasobów, dla konkretnego jednego zasobu oraz szereg innych informacji. Można też oprócz tych analiz, które teraz widzieliśmy, przełączając się między poszczególnymi typami analiz, można też wyświetlić to sobie w postaci, planista może to wyświetlić w postaci metryk, czyli takich informacji, które wybiera sobie, czyli na tych tabelkach, które widzieliśmy, które prezentowaliśmy, można wybrać dowolną informację, którą planista interesuje i chciałby obserwować ją na bieżąco i wyświetlić w postaci metryki, czyli takiego pola, które cały czas przy pracy z narzędziem będzie mu się wyświetlało. Teraz Krzysiek włączył właśnie te metryki, które są obecnie skonfigurowane. One są pokazane po prawej stronie, teraz wyświetliły się po prawej stronie ekranu. Ich kolorystyka, opisy, no, też przekazują pewne informacje planiście, co się dzieje z danym wskaźnikiem, jaki jest jego poziom, czy on przy ostatniej zmianie, którą wprowadził w harmonogramie, on wzrósł czy zmalał. Też mogą Państwo zauważyć, że te metryki zawierają informacje w tym momencie o dwóch scenariuszach. Ten scenariusz 300, który teraz analizowaliśmy, który zawierał te 300 jednostek naszego surowca na magazynie na początku i też pokazuje informacje już o scenariuszu 1000, do którego teraz się przełączymy, żeby właśnie pokazać Państwu efekt, jak będzie wyglądał scenariusz, kiedy planista
jak będzie wyglądał harmonogram, kiedy planiście udałoby się jednak skądś zdobyć dodatkowe 700 jednostek tego surowca RM00, a w tym wypadku może sobie łatwo też te dwa scenariusze porównywać pod względem parametrów i ocenić, który jest dla niego lepszy. Tych scenariuszy, które planista może porównywać, może być bardzo dużo, to nie muszą być dwa scenariusze, może być ich wiele, może tworzyć kolejne wersje i zmieniać w nich nie tylko poziomy stanów magazynowych, ale zmieniać inne różne parametry związane właśnie z maszynami, czy związane z tymi czynnikami optymalizacyjnymi, o których mówiliśmy, czyli w jednym scenariuszu premiować szybkość realizacji zleceń, a w drugim premiować zmniejszenie czasu poświęcanego na przezbrojenia. Porównywać, który w danym momencie dla zakładu ma lepszy efekt. W tym momencie Krzysiek przełączył się na scenariusz 1000, czyli scenariusz, w którym w magazynie mamy na początku 1000 jednostek naszego surowca. W tym momencie nie będziemy już rozbijać tych działań na dwa odrębne kroki i wygenerujemy od razu za jednym razem zlecenia dla maszyn i zlecenia zakupowe, po to, żeby móc od razu porównać te dwa harmonogramy we wszystkich parametrach. Czyli za pomocą jednego kliknięcia, to co wcześniej robiliśmy w dwóch krokach, planista od razu uzyska harmonogram i listę zleceń zakupowych. Tak, i teraz to, co można zauważyć, to, że ten harmonogram różni się od tego poprzedniego tym, że nie mamy tutaj tych wolnych przestrzeni, niewykorzystanego czasu na tych pierwszych zasobach, czyli ta większa ilość surowca dostępnego na magazynie pozwoliła uruchomić realizację części zleceń wcześniej. Nie zmieniło to sytuacji, jeżeli chodzi o te pierwsze zlecenia związane z ograniczeniami naszej wydajności naszych zasobów. One dalej są na czerwono, no i tego, jeżeli nie będziemy mieli dodatkowej maszyny czy dodatkowej zmiany, to tego nie zmienimy, ale problemy związane z niedostępnością materiałów w tym harmonogramie, jak widać, nie występują. Widać to też, planista może to sobie porównać, jak dwa harmonogramy właśnie też na metrykach. Pojawiły się tam wartości, też po wygenerowaniu harmonogramu pojawiły się tam wartości dla scenariusza 1000 i scenariusza 300, ale takim narzędziem, które jest jeszcze efektywniejsze w porównywaniu tych dwóch harmonogramów, jest to analiza za pomocą wskaźników KPI. Teraz jak się na nią przełączymy, system Planet Together APS dla każdego harmonogramu i dla każdej zmiany, którą planista wykonuje w harmonogramie, jakby Krzysiek jeszcze mógł wyłączyć porównanie scenariuszy, tylko pokazać sam przebieg wykresów. Program Planet Together APS dla każdego harmonogramu wylicza 58 wartości wskaźników KPI, które dotyczą różnych parametrów związanych z terminowością czy kosztami związanymi z wykonaniem takiego harmonogramu. I tutaj widać efekty tego, co było robione wcześniej na tym harmonogramie, czyli kolejne zmiany w harmonogramie wprowadzane czy ręcznie, czy automatycznie, czy za pomocą wskaźników optymalizacyjnych powodowały, że niektóre wskaźniki spadały, niektóre rosły i taki harmonogram może planista oceniać, czy działanie, które na nim wykonał, przyniosło spodziewany przez niego efekt względem tego, czego oczekiwał, parametru, który oczekiwał, czy nie. No i właśnie ta możliwość porównania dwóch scenariuszy. Jeżeli wygeneruje jeden scenariusz i później może wygenerować wiele innych, gdzie na nich dokona zmian i porówna te scenariusze ze sobą. Tak, i teraz tutaj widać właśnie dla wybranych z tej całej listy, którą widać po prawej stronie 58 wskaźników KPI, które są kalkulowane dla każdego scenariusza, zostały wybrane 4 konkretne, dla których planista chce porównać ich efekt. No i widać porównanie wartości tych 4 wskaźników i właśnie dla tych dwóch scenariusza 300 i scenariusza 1000. I planista może wybrać, który scenariusz jest według niego najbardziej optymalny i skierować go na produkcję. Oczywiście w tym naszym przykładzie, którym się tutaj dzisiaj posługujemy, zdecydowanie może być korzystniejszy scenariusz, którym oczywiście mamy na magazynie 1000 jednostek, ale przy różnych innych konfiguracjach, jakie występują na produkcji, ta ocena scenariuszy pod kątem różnych parametrów może dawać różne wnioski co do tego, jaki harmonogram
uruchomić na najbliższy dzień czy tydzień. To kończy naszą część pokazową. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o możliwościach oprogramowania APS, to zapraszamy Państwa do naszej bazy wiedzy na stronach infactory.pl. Tam znajdą Państwo artykuły oraz nagrania poprzednich webinarów, a także materiały dotyczące cyfryzacji produkcji z użyciem systemów klasy MES w jego różnych odmianach. Zapraszamy też na nasz profil na LinkedIn. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jaki rodzaj oprogramowania przyniósłby Państwu największe korzyści, czy byłby to system APS, czy system MES, a może inny, lub w jakiej kolejności cyfryzować produkcję, to aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy, zapraszamy do skorzystania z naszych konsultacji, w tym poprzez wykonanie mapy drogowej cyfrowej transformacji, która właśnie takie kwestie kolejności wdrażania określonych systemów też wyjaśnia i porządkuje. Mogą Państwo uzyskać więcej informacji o stosowanej przez nas metodyce budowy map drogowych na dedykowanej stronie, gdzie jest możliwość pobrania bezpłatnej broszury. Link jest podany na slajdzie. Przejdźmy teraz do sesji pytań i odpowiedzi. Ja zanim do niej przejdziemy, jeszcze tylko przypomnę tą prośbę, żeby po zakończeniu webinaru, jeżeli by byli Państwo uprzejmi wypełnić dla nas ankietę, to byłoby to dla nas bardzo pomocne, więc prosimy po zakończeniu webinaru nie zamykać okna przeglądarki, wtedy ta ankieta wyświetli się Państwu. Krzysiek, Tobie zostawiam odpowiedzi na pytania. Dobrze, to tak już wyświetlam pytania, które się pojawiły. Tak, więc może pierwsze pytanie, jak program sobie radzi w przypadku, gdy produkcja i magazyny są w 2 lokalizacjach? Dodatkowo jedna lokalizacja może być dostawcą półproduktów do drugiej lokalizacji. Także APS jak najbardziej wspiera taką możliwość. W trakcie konfiguracji aplikacji mamy możliwość dostosowania jej do tego, jak fizycznie przebiega proces produkcyjny w danym przedsiębiorstwie. Jeżeli to są te transporty międzymagazynowe są wewnątrz jednej lokalizacji, ale powiedzmy różnych działów, ale też jakby wspieramy to, jeżeli to są 2 różne lokalizacje w 2 różnych częściach świata. W APS-ie możemy zdefiniować wiele magazynów różnego typu i dane magazyny są przypisane pod konkretną lokalizację, czyli powiedzmy w fabryce 1 albo w departamencie 1 jest przydzielony jeden magazyn, ale zupełnie w innym miejscu może być przydzielony inny magazyn. Dodatkowo jakby też uwzględniamy czasy transportu między magazynami, także jeżeli takie ruchy magazynowe gdzieś wystąpią w trakcie procesu, jesteśmy w stanie też to zaimplementować. I przewidzieć w harmonogramie, że trzeba poczekać na dostawę takiego Tak. półproduktu z jednej lokalizacji do drugiej. Oczywiście tak, jeżeli też mamy jakieś zlecenie produkcyjne już w obrębie danej fabryki i elementy do tego, surowce do tego zlecenia dostarczane są z kilku różnych magazynów, przepraszam, no to też również APS potrafi wskazać, ile danego surowca, z którego materiału zostało pobrane. Ok, może przejdę do kolejnego pytania. Czy można ustawić osobny lead time dla różnych surowców? Tak, tutaj nie jesteśmy ograniczeni poszczególnymi surowcami. Jakby każdy indeks, który wprowadzimy do APS-a, on może posiadać swój własny lead time i APS też jakby śledzi te powiązania. Ok, kolejne pytanie. Czy jest połączenie z SAP? Tak, to jest jakby z punktu widzenia APS jesteśmy w stanie połączyć się z wieloma
systemami app, jakby nie jesteśmy tutaj ograniczeni technologią. Jakby mamy taką możliwość zdefiniowania formy wymiany danych między jednym systemem a drugim, niezależnie od tego, czy komunikujemy się z SAP, z MES, czy po prostu jakby nawet możemy zaciągać dane z pliku Excel. Też jak najbardziej jest to możliwe. I może jeszcze ostatnie pytanie, które mieliśmy: czy system reaguje na awarie i przerwy produkcyjne? Tak, również reaguje. Jakby wiadomo, najlepiej działamy w sprzężeniu zwrotnym z produkcji, także jeżeli przedsiębiorstwo posiada system MES i dostajemy jakby informacje na bieżąco, że coś się wydarzyło na linii, jesteśmy w stanie na to zareagować, ale również planista jest w stanie ręcznie wprowadzić taką zmianę, może wybrać dany przedział czasowy, który na przykład jest niedostępny obecnie w trakcie do produkowania. Jeżeli pojawiły się jakieś kwestie maszynowe, możemy na przykład zmniejszyć wydajność na danym zasobie, albo jeżeli cała linia nagle stała się niedostępna, no to też jakby możemy przekierować produkcję na inne linie, które są dostępne i które wspierają ten typ produkcji, który wykonywała, powiedzmy, ta uszkodzona maszyna. Okej. I z tego, co widzę, pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Już wyświetlam. Jeżeli produkcja półproduktu w jednej lokalizacji się opóźni, to produkcja wyrobu gotowego w drugiej również zostanie opóźniona. Tak, jakby tutaj działamy na pewnych danych wzorcowych, bym powiedział. Czyli możemy zdefiniować w APS-ie, że czas transportu między jednym przedsiębiorstwem a drugim przedsiębiorstwem wynosi X czasu i ten czas, jakby powiedzmy w cudzysłowie, jest uwzględniany, gdy zakończymy produkcję w jednym przedsiębiorstwie i wysyłamy do drugiego. Więc gdy w pierwszym przedsiębiorstwie realizacja tego zlecenia produkcyjnego, ona się opóźni, no to jakby drugie przedsiębiorstwo również otrzyma informację o tym, że ten czas się przesuwa, czyli jakby będzie taka informacja, powiedzmy planista pierwotnie myślał, że produkt będzie gotowy o godzinie 10, ale z uwagi na opóźnienia produkcyjne w pierwszym zakładzie, jakby gdzie tam cykl produkcyjny się przesunie, no to jakby później po odświeżeniu tych informacji będziemy widzieli, że ten czas dostawy też będzie opóźniony. No i jakby wtedy planista, jeżeli wystąpiłyby jakieś skutki w harmonogramie, będzie też w stanie na to zareagować. Właśnie zaletą APS jest to, że planista może łatwo wprowadzić taką informację i szybko wygenerować kolejną wersję harmonogramu, która uwzględni takie przesunięcie, a APS zoptymalizuje ten harmonogram z uwzględnieniem tej informacji, no i innych, które są aktualne na moment generowania harmonogramu. Dziękujemy Państwu za udział. Zapraszamy do współpracy. Jeżeli mieliby Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z nami. Jeszcze raz dziękujemy za udział. Dziękuję bardzo.